Masz zieleń drzew, czerwień róż, ptaków śpiew, grzmoty burz, czasu wije się nić. Jakże pięknie jest żyć. Słoneczny dzień, gwiaździsta noc, leniwy nut, wiatru moc i uśmiechu jest wart ten nasz cudowny świat. Patrz, tęcza na niebie, harmonia barw, ludzie śmieją się do nas, szczęśliwy traf, dzieci płaczą i rosną, potem uczą się i nagle ni stąd, ni zowąd są mądrzejsze niż my. Ktoś przystanął i raptem cześć, jak się masz? Dłoń do ciebie wyciąga. Skądś znam tę twarz i uśmiechu jest wart ten nasz cudowny świat. Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio. Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nóżka i Jan Wichrowski. You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m. Patrz, tęcza na niebie, harmonia barw, ludzie śmieją się do nas, szczęśliwy traf, dzieci płaczą i rosną, potem uczą się i nagle ni stąd, ni zowąd są mądrzejsze niż my. Ktoś przystanął i raptem cześć, jak się masz? Dłoń do ciebie wyciąga. Skąd znam tę twarz? Czasu snuje się nić. Jakże pięknie jest żyć. I uśmiechu jest wart ten nasz cudowny świat. Zdecydowanie uśmiechu jest wart ten nasz cudowny świat w taką piękną niedzielę 12 lipca 2015 roku. Ze studia na Uniwersytecie McMaster wita się z Państwem serdecznie Jolanta Ostrowska oraz Paulina Nozka. Zapraszamy Państwa serdecznie na godzinę, 60 minut spędzenia razem z nami w świetnym towarzystwie, bo dzisiaj mamy gościa przeuroczego, panią.
Tak mówię od serca, dlatego że to nasza serdeczna przyjaciółka. Znamy się już sporo lat, ale to o tym będziemy później mówić w następnych segmentach. Alma Kadragic. Ja zapowiadałam Almę już w tamtą niedzielę, także będzie zdecydowanie dzisiaj fajna dyskusja. A mówić będziemy... Alma właściwie i my z Państwem podzielimy się wydarzeniami, bo w tym tygodniu był Canada Poland Chamber of Commerce zorganizował coroczny Summer Networking Event, tak to się nazywa, 2015 i w środę 8 oprócz tego corocznego naszego networkingowego spotkania w ogrodzie w konsulacie polskim w Toronto było jeszcze dodatkowa impreza, mianowicie seminarium profesora już tytułów bardzo dużo, ale zdecydowanie z doktoratem profesor, także Leszek Balcerowicz. Na Ryerson Uniwersytecie miał swój fajny wykład, seminarium, sporo ludzi, bardzo dużo uczestników i bardzo, bardzo ciekawy wykład. Ale o tym będziemy za chwilę, a na początek letnia piosenka. Iść w stronę słońca, grupa 2+1. Zapraszamy. Ciągle iść w stronę słońca, aż po horyzontu kres.
Iść w stronę słońca, grupa 2+1. Now, we have a very, very special guest in the studio today. My mom just gave a brief introduction. It's Alma Kadragic. Am I pronouncing it right now? That's pretty close. Oh, not quite. I'm trying to pronounce it. I'm not quite sure whether the Polish way, English way, and then I end up... There's more ways than that. The American way is Kadragic, and that would be Canadian as well. The French way is Kadragic, which is, sounds nice. Yes, it does. Kadragic. Poland was sort of Kadragic. Kadragic, yeah. And in its original Bosnia, where it comes from, it would be Kadragic. Kadragic. I like that. But your preference is English, Kadragic. Since Bosnian or is not yet an official language of Canada, I think we should stick to the North American version. Let's put it that way. Sounds good. So Alma, the timing of Alma's visit now coincides with the visit of Professor Balcerowicz here at Ryerson and at the garden party held at the consulate by the Canada-Poland Chamber of Commerce. So that's the timing of Alma's visit, and Alma was one of the special guests at the garden party hosted by the chamber. Now, the reason Alma is a special guest, I'll just give a little bit of a background. We'll talk. Very, very interesting personality. We're very lucky she is a personal friend of ours and is staying with us. But Alma is Professor Alma Kadragic. Has a very, very interesting and varied career. She has been a journalist, public relations professional, a professor at universities all around the world. She is not Polish, as you can guess from the name, but she has a very strong connection to Poland. She was, in fact, throughout the 80s, the chief of the bureau for the ABC in Poland from I think 83 to 89 or so. Well, through 89, through the big changes that happened in Poland and in the neighborhood in general. So she knows all of the key figures, and we'll talk about that later with Mom, maybe some reflections on her time in Poland. But after the changes, Alma stayed in Poland and opened one of the first PR firms, if not the first PR public relations. It wasn't the first, but it was one of the first. It was definitely one of the first PR firms in Warsaw. And started the first PR association in Poland, right? With a Polish colleague, definitely. I kind of dragged him into it and said we have to have a PR association, and so we did. Yes, and prior to that, Alma was born to Bosnian parents, but grew up and spent most of her youth. Actually, if I can correct you, yes, please do. Not Bosnian parents. It was Yugoslavia was a mixture of various people, and my parents certainly reflected that because my mother was from Croatia and her family was kind of half Hungarian anyway. So she and my father then made a nice mixed marriage, which was typical of what went on while Yugoslavia existed. Yes, and you grew up in New York. Yes, we emigrated just when I was about to become 8. So from the age of 8, I became an American, and we lived in New York the whole time. And I went to all my schools there and started working at ABC News in New York as well. Yes, and that's where you completed your doctorate as well. Yeah, that was actually I completed the doctorate just before starting at ABC, and I kind of as I was completing my doctorate, I was getting fired from the University of New York because it was a New York City budget cut, which is not unknown there, and they could cut the junior faculty, people without tenure. So I was cut, and I was already tired of it by that point, but sort of I was making too much money to walk away from it myself, and being pushed was very helpful at that point. So I said, I'm not going to do this anymore. And I was very lucky to be able to join ABC about a year later and have a really interesting career and the chance to kind of participate in world changing events.
Yes, and we're lucky to, Poland was very lucky to have you. And Alma speaks Polish, of course. We're doing this segment in English. But Alma does speak Polish. And 2 years ago, she was given a medal by the President of Poland, for her contributions for being a friend to Poland, for her contributions, to Poland. It's interesting, really, because I was in the United Arab Emirates working, which is where I met Jolanta, of course. We both had assignments there, and I got out of the blue an email from the Polish embassy in Washington, and they asked for my phone number, which of course I returned, and then the next day I get a call saying, "Would you be willing to accept an award from the President of Poland?" And I kind of thought, why wouldn't I be? But anyway, they were giving me what's called the Officer's Cross for Service, Krzyz Oficerski dla Zaslugi, for my work as a journalist in Poland in the second half of the 80s, and that's what really you were referring to before, where I just found myself in the right place at the right time. It wasn't my country. It was of course an incredibly interesting situation, and doing what we as Western journalists learn, which is you try to report the situation and to be fair to both sides and so on. By doing that, I was doing something which in context was quite dramatic, because Polish journalists working in Poland could not do that. They were strictly controlled by the Communist Party and didn't have the freedom which we had. Okay, so we will continue the conversation shortly. For now, we'll play another song, and we'll be right back. And this song, by the way, is by the group Breakout. Poszłabym za tobą. Więc to była grupa, that was Breakout, and the song was called Poszłabym za tobą. Now, we're speaking with Alma, and so you were, an honorary guest at the consulate for the visit of Professor Balcerowicz, and this was an event hosted by the Canada-Poland Chamber of Commerce of Toronto, of course, and you also were there at Ryerson University during the lecture. So a day with Professor Balcerowicz. Your reflections. Well, it was a thrill, first of all, to be that close to him, to actually be able to talk to him, because I was very much aware of what he had done and the Balcerowicz plan and how the currency was all of a sudden, practically overnight made into a real currency as opposed to something which was just declining and losing value by the minute, in 1989, late 1989, when he actually began in 1990. So,
So it was an honor to actually meet him and have a chance to listen to him in a room which was not, an enormous auditorium, and then to ask him questions. And also I later did a little interview with him, and I had the great advantage, of course, of having heard his talk at Ryerson. So I kind of knew which direction he was going, but I was most interested in how he saw the Polish economy and what he thought, of course, of the Greek situation. Which is interesting because he said, and this is something that I hadn't voiced myself ever, but he pointed out, how different Greece is than the rest of the European Union. And it's not that there's a whole bunch of countries in the same situation, more or less, or very close to where the problems that Greece has, but rather that Greece is, he called it an outlier. It's really quite separate. And ultimately he said, so if they want to leave, let them leave. And meanwhile, there's all these other countries, beginning with Poland, which has had the highest rate of growth in the European Union for the past few years, and let them continue. But and he was couching this as information for President Obama for the United States. Don't worry about Greece so much. What you should worry about is the Ukraine. So that was very interesting, and I learned then that he had been just this year, just in half a year, he had been to Ukraine 3 times. I asked if he was an official consultant or to them, and he said no, but he's met with the president and the parliamentarians and businessmen, and he's basically preaching the lessons that Poland learned the hard way about how you have to strengthen the currency, and you have to end the sort of the craziness of giving money left and right beyond what the country is actually earning, and you have to worry about labor productivity. So all those kinds of things. Yes, it was fascinating. What are your opinions or thoughts on? Well, let's start with President Reagan. I'm a tremendous fan of President Reagan, which certainly not all Americans are, and most of my friends are not. But I was in Central and Eastern Europe during that period in the second half of the 80s, and I think that there were 2 key figures, one of which, and I don't mean Gorbachev, who played a role, of course, but the key figures were, of course, President Reagan and Pope John Paul II. Not in that order, certainly. The Pope comes first. But the Poland and the other countries were lucky that there was that kind of government in the U.S. at that time, which made what I think are the right decisions, and made it difficult to impossible for the Soviet Union to keep up with the arms expansion that was going on in the U.S. and with NATO, and so ultimately we came to the loosening of the bonds and the end of the Soviet Union and the freedom of Poland, Hungary, and then Czechoslovakia, which of course became 2 countries, and so on, and the others. What's your opinion on Greece now? Well, again, I'm a disciple. I didn't know that I was, but I am a disciple of Professor Balcerowicz. I agree. Greece is really a very small country. Yes. And it's not, in fact, I did an interview with him myself afterwards for a new outlet for which I'm trying to write something, a website called OZY.com. And I was I had questions lined up about how, well, if Greece leaves, then what about Italy, Portugal, et cetera, the other countries which have had some difficulty, and he pointed out that everybody else has basically made changes and seems to have learned some lessons, whereas Greece hasn't. And, he doesn't see a way for anything good to happen unless either, which may be happening as we speak because this is changing by the moment, but either Greece decides to take the hard road to make some of those hard structural changes in their economy, or else they leave. And that neither of those is the worst scenario. The worst scenario, he said, is the one where Europe once again goes very easy on Greece and makes it possible for them to get money without really making changes in their economy, and so the illness is just dragged on longer. Yeah. And what are your thoughts on the Polish economy? You spent many years in Poland.
Can you share some of those? I didn't have the benefit of being in Poland very recently. I mean, what I mean is I visited in April, but I had not lived in Poland really since 2002. I sold my company finally in mid-2003, but 2002 was really the last time that I was there pretty much all the time. And I have to say, I mean, it's my temperament also, and having seen what Poland looked like before in the communist era and what it began to look like from 1990, and having had a company there and been part in a way of the development of the new market economy, I was always, okay, why don't they move faster? Why is it going so slowly? And so on. And I fully recognize that there are all kinds of people who are very much caught in those changes. I mean, change is always good for some people, and it's very, very unkind to other people. But that doesn't mean that the change doesn't have to be made for the eventually greater good. And obviously, younger people, the ones who were kids or weren't even born yet in 1990, they're in a completely different situation than their parents or their grandparents, and so it's the changes have been happening. When I left in the last time I was there for a long time in July 2003, I thought, okay, Warsaw looks much nicer than it did, but there's still a long way to go. The next time I came was in the fall of 2011, and Warsaw had really upgraded itself. I worked out of Warsaw for all those years, pretty much 20 years that I was connected with Poland. We traveled a lot to Gdańsk, to Wrocław, to Kraków, but all of those cities were kind of seemed to me were making faster progress in things like painting and renovating and restoring, in maximizing the beautiful monuments and places, squares, and so on that they had, whereas Warsaw was somehow lagging behind. Now, in 2011 already, and especially, excuse me, when I went in June 2013 to receive the award, Warsaw was quite different. And I was there in April, as I said, for a very short visit, just for a conference for a few days, and it was completely different. And we stayed in a hotel, the Westin Hotel, which had not been there at all in 2011, and that sort of whole northern part of the city was beginning to be built up. The downtown was kind of moving northward and expanding, and it was a different situation. There were people on the street who weren't only rushing madly from one place to another, which used to be the case, but who kind of had the feeling, which you see in great cities around the world, or anyway, in the Western world. You see this in New York and in London and in Paris and Munich and Berlin and so on. You see people kind of strolling. They're not just rushing crazily. Of course, many are rushing, but not everybody is. They're actually enjoying their city. That's something new from Warsaw in the times that I've known it. Oh, great. So we're going to listen to another song and continue this fascinating conversation shortly. Next up, it's Bogusław Metz. Lubię, kiedy śpiewa Nat King Cole. Kiedy słyszę Nat King Cole'a głos, Fascination albo Ramblin' Rose, niepamięci ciemny krąg rozjaśnia światła snop i wiem, że ty za chwilę przetniesz krok. Święto serca czasem zdarza się, by trwać chwilę albo nawet dwie. Ta melodia i ta twarz swój własny mają blask i są jak film, głos obrazem, jak zatrzymany kadr. Ty tuż
obok ja, jak gdyby ktoś po cichu cofnął czas. Lubię, kiedy śpiewa nad King Cole, aksamitnie brzmi tonacja mol. Niezmiennie wiąże się z dziewczyną albo snem głosu ten. Lubię, kiedy śpiewa nad King Cole, choć to nie jest koncert w stylu soul, ale w głębi duszy gdzieś nie cichnie nigdy śpiew i to jest to, właśnie to. Właśnie to. Lovely song. That was, of course, Bogusław Metz. Now, Alma, you know Poland, you've known Poland for a long time. What are your hopes for a future in terms of our economy, in terms of where you hope to see Poland go? Well, I think there are many of us who are friends of Poland, fans of Poland, who are really happy to see that Poland didn't suffer the way other countries did from the financial crisis a few years ago. And actually, as Professor Balcerowicz said, I mean, Poland's rate of growth has been the most impressive in all of Europe, including the great stars, beginning with Germany and the UK and Britain and so on. And I would wish that Poland would continue to be a leader in Europe economically, and of course in the world. One of the things he said, which was kind of cute, was that the Germans used to refer to Polnische Wirtschaft, kind of Polish business, in a kind of an ironic, scornful tone, because Poland wasn't particularly known in that period after the war for being very business savvy and for things working very well and so on. And now, he said, they don't talk that way anymore. There's a whole lot more respect for the Polish economy, and I'm very happy about that. And as we know, I'm not Polish, but I like to see Poland doing well, because it was very much of an underdog through no fault of its own, but because of what happened after World War II and the years of communism that it endured, and now it's beautifully coming out of that. So I hope that trend will continue. Thank you. That's lovely to hear. Thank you very much, Alma. Okay, so now we will play a song, and it's going to be the first in a series of songs by Michał Bajor. So we will start off with Życie na różowo, so we hope life in pink. We hope Poland is going to go. La vie en rose, as the French say. Yes. Łagodny wzrok, ściszony głos, leciutki uśmiech w kątach ust. To dobry portret na mój gust. Oto ktoś, z kim twój wiążesz los. On marzenia twoje zgadł i życie twe twój świat. Ujrzałaś na różowo. On cię objął pierwszy raz i nadał nowy blask miłości wszystkim słowom.
On twych snów nieśmiały gość, w twym sercu zbudził coś, co czujesz wciąż na nowo. On z tobą, dla niego ty oto wzór, od serca wtór, wzór na szczęśliwe życie, bo gdy on twą miłość ma, od jego serca rytm twe serce gra. Choć szczęście to przelotny ptak, wiosenny śnieg, jesienny liść, nie myślisz o tym, pragniesz dziś z nim jednym być, znać szczęścia smak. On marzenia twoje zgadł i życie twe, twój świat ujrzałaś na różowo. On cię objął pierwszy raz i nadał nowy blask miłości wszystkim słowom. On twych snów nieśmiały gość, w twym sercu zbudził coś, co czujesz wciąż na nowo. On z tobą, dla niego ty oto wzór, od serca wtór, wzór na szczęśliwe życie, bo gdy on twą miłość ma, od jego serca rytm twe serce gra. Beautiful song. Z jakiej płyty? Od Piaf do Garo. Piękna melodia i oczywiście tak jak my tutaj promujemy wszystko, znaczy się wszystko, nie wszystko, ale dużo po polsku, a muzykę z zasady, także z polskimi słowami to dobra ilustracja. Przejdziemy na język polski, bo no mówię, no Alma ma tą, znaczy się znasz tych języków dosyć sporo i tak jak ty nieraz mówisz, że niektóre to takie turystyczne, tylko żeby się hotelowo, turystycznie, to jest niemieckie. ale po polsku bardzo dobrze się zawsze komunikowałaś. Twoje konekcje z Polską, no to zdecydowanie no w każdym języku, czy to angielski, czy polski, czy no będąc w kraju arabskim, jak ciebie poznałam, to zaraz się mnie zapytałaś, czy możemy rozmawiać po polsku, no i jak tylko się dało w różnych... Czas napraktykować, rzeczywiście. Tak, jak tylko się dało, to rozmawiałyśmy po polsku i mam ten przywilej, że piszesz do mnie po polsku, bo jeżeli piszemy na temat biznesowy, to jest to angielski, bo łatwiej zawsze tam gdzieś tam takie profesjonalne, ale tak, to mimo tego, że te słowa czasami tak są inne troszeczkę, śmieszne, pisownia też inna, ale mówię, to jest dla mnie wielki przywilej, że po prostu, no mówię, no taka głęboka konekcja z Polską. A te konekcje z Polską, to nie tylko ja zauważam, nie tylko tutaj Paulinamy, ale również ostatnio mieszkasz w Miami po powrocie z Abu Dhabi i w tym roku, na początku tego roku, to było w lutym, otrzymałaś no bardzo chyba zaszczytną nagrodę Amica Polonia i ta nagroda... Amicus Polonia. Amicus Polonia. To jest łaciński, to jest... Tak. Święto. W Miami, jak mówisz, to hiszpańscy twoi znajomi od razu rozumieją, że to jest przyjaciółka Polonii. Także ta nagroda była nadana przez ambasadora Ryszarda Sznepfa. Także zaraz jak tylko się osiedliłaś w Miami, nawiązałaś kontakty z polską Polonią. I nie było, znaczy się mówię, no skąd to się bierze, że pierwsze rzeczy to i ja dostawałam e-maile, Jolanta, spotkałam, rozmawiałam i mówię, i od razu zapisałaś się do jakichś tam polskich też organizacji. Ale to nie było tak, że chciałam to zrobić bezpośrednio z polską organizacją, to było raczej, że tam jest fundacja Chopina
I ja się do tego włączałam i oni robią co roku jakieś 4 koncerta, gdzie ktoś generalnie bardzo znany pianista gra i jest to takie wąskie towarzystwo, które nie jest specjalnie polskie. Są kilka tam ludzi, którzy są imigranci albo dzieci od tego, ale też bardzo dużo Kubańczyków, którzy oczywiście są w Miami i ta emigracja ich, ta intelektualna, burżuazyjna, jeżeli chcemy, imigracja, która opuściła, jak Castro tam zaczął, albo może nie od razu, ale niedługo po. Oni też bardzo lubią muzykę i lubią Chopina i oni też to tego. Ale przez to ja poznałam jedną osobę naprawdę fantastyczną, pani Blanka Rosenstiel, która emigrowała w roku 56 i robiła sobie wielki filantrop i nie tylko, że ona dała pieniądze za tam uniwersytety, za na przykład University of Miami ma ten School of Oceanography, Rosenstiel School of Oceanography i tego, ale i to mi tłumaczyła niedawno, że jak mama przyszła wizytę u niej, mówiła, no co robisz dla Polski w ogóle? Masz tutaj pieniądze, robi coś. I ona fundowała tak zwany American Institute for Polish Culture, które tam dotowała 2 tak zwane szesły, to znaczy pozycje na Uniwersytet Miami. Jedna jest Kosciuszko krzesła, chair, a druga jest krzesło, tak, to jest człowiek w tej krzesły. I jeszcze jedną drugą, a ona mieszka w 2 stanach. Jedno chyba główno jest tam w Miami, a drugi jest w Charlottesville, Virginia, gdzie jest Uniwersytet od Virginia i tam też fundowała tak samo dla polskiej kultury. A po tego, to było lata 60., kiedy fundowało to, zaczęła ten Chopin Foundation. I co roku, chyba dużo osób, które to słyszą, wiedzą, że to jest ten rok, co 5 lata się to zdarza, kiedy jest ten międzynarodowy Chopin konkurencja w Warszawie. I to będzie w październiku, a już w lutym była amerykańska Chopin konkurencja i tam ci 2 młodzi pianiści, którzy wygrali, to oni są fundowani 100% do Warszawy w październiku. Także zobaczymy, czy ktoś od Amerykanów wygra. Bardzo fajna inicjatywa. A ona ma też jeszcze jedną rzecz i to jest coroczny Polonez Bal, który jest bardzo fajny. To jest to, jak wspominasz, że dostałam tą nagrodę Amicus Polonia, to było akurat na tym balu, gdzie normalnie co roku przyjdzie pan prezydent Lech Wałęsa, który podaje Lech Wałęsa Media Award. I to też jest wielkie zdarzenie, także tego roku niestety on chorował, także nie mógł przyjść, ale rok temu go widziałam znów po dużo latach, kiedy się nie widzieliśmy i ja zawsze dostaję od jego kiss, how do you say on mnie całuje. Tak. Całunek, tak. No i ja zawsze mówię, że nie ma żadny amerykański prezydent, który mnie całuje. Oni nie mają pojęcia, kto ja jestem, ale prezydent polski mnie całuje. Tak. Także no jeszcze nie tylko jeden, bo i drugi cię... I też pan prezydent Kwaśniewski w swoim czasie też. Ale to nie jest to samo. Pana Wałęsę znam od 83 roku, kiedy robiliśmy wywiad z nim w jego mieszkanie tam na Zaspie w Gdańsku i wtedy oczywiście nas zatrzymali jak zwykle policjanci. Tam, no to po co z tym człowiekiem, ten elektrykiem, to nic i tak dalej. I później dużo razy robiliśmy wywiady z nimi. Później jak miałam już te firmy Public Relations i reprezentowaliśmy firmę komputerową Dell, Michael Dell przyszedł do Polski, kiedy otworzyli tam swoje biuro i prezydent Wałęsa przyszedł. On był bardzo zainteresowany w takim młodym człowieku w tym czasu, to było około 95
2005 roku, coś takiego. I wtedy go widziałam znów, a potem oczywiście było dużo lata bez Wałęsy, co mi przykro, ja mam bardzo najlepszą opinię o jego, ja go szanuję i widzieliśmy się znów na tym balu, także to było fajne. W ubiegłym roku i Tak. masz nadzieję, znaczy się wiadomo, poznajecie zawsze prezydent i tak jak mówisz, fajne konekcje. I dla mnie ciekawe właśnie, że nawet jeżeli nie planowałaś, to w Miami i tak do Polonii cię planowane czy nie, ale to ciągnie, albo Polonia do ciebie ciągnie. To tak? naprawdę było wypadkowo, to wszystko. Ale nic nie ma żadnych przypadków w życiu, tak mówią. To prawda, oczywiście, ale to ciekawe. To jest prawda, jak sprzedałem tą firmę w 2003 roku i wtedy przyszłam do koło Orlando, tam w Florydzie i myślałam, że już to koniec totalno Polski. 2 lata później pojechałam do Abu Dhabi i wtedy 8 lat tam byłam, także myślałam, że już ta Europa to zostawimy, Polska specyficzna, ale będziemy teraz studiować i robić sobie ekspert na tematu tam ten Zatoka Perska i tego wszystkiego. Ale w tym przypadku Polska wróciła do mnie z tym zaproszeniem do tej nagrody od prezydenta Komorowskiego. Także to nigdy się nie wie, kiedy się coś skończy. Ale wiesz co, tak ty mówisz, że tak jak pojechałaś na te 8 lat do Abu Dhabi, że myślałaś, że to będzie już przerwa, Polska gdzieś tam odstawiona. No ale tak jak mówię... I pierwsza osoba, którą spotkałam w Abu Dhabi była... Jeszcze dopiero wylądowałyśmy, jeszcze to było na lotnisku. Tak. I od tej pory, to znaczy, wszelkie imprezy w ambasadzie dostawałyśmy. Ciągnęłyśmy do tych, oczywiście, 3 maja i tak dalej. I 11 lipiec i tak dalej. Ale nie tylko. Przepraszam, not lipiec. Nie tylko November. były sytuacje, że gdzieś tam mnie nie było, a ty mówisz, Jolanta, na tej imprezie spotkałam ambasadora, wspomniałam mu o tobie, on ciebie zna. Także promowała Polskę, znaczy mówię, te konekcje to jednak tak miało być. Tak miało być chyba. Co zrobić, Dobrze, zagramy krótką piosenkę i program tylko godzinny, ale wykorzystujemy. Krótka piosenka, Michał Bajor, Kobieta i mężczyzna. Zapraszamy. Jak szczęścia, szabadabadam, szabadabadam, błysk, dotyk, szabadabadam, szabadabadam, narkotyk, szabadabadam, szabadabadam, co uzależnia i wciąga nas. Niezmienne, szabadabadam, szabadabadam, wiosenne, szabadabadam, szabadabadam, promienne, szabadabadam, szabadabadam, w szarości świtu nadziei blask i tyle szans wciąż przede mną. Tańczy ciemną nocą, jasnym dniem. Znów się uda wszystko, chwil cudownych bliskość. Czuję, wiem, że przyjdzie szabadabada, szabadabada i dla mnie szabadabada, szabadabada, że dla mnie szabadabada, szabadabada, za moją gwiazdą w tę noc bez dna, aż błyśnie szabadabada, szabadabada, z galaktyk szabadabada, szabadabada, prywatnych szabadabada, szabadabada, wszechświat dla dwojga, w nim ty i ja. Wszechświat, w nim ty i ja. Wszechświat, w nim ty i szabadabada, szabadabada, ja i szabadabada, szabadabada, ty i szabadabada, szabadabada, ja
Michał Bajor, Kobieta i mężczyzna. Tak. Szabadabadasz. Piękne wspomnienia. Filmy europejskie. Tak, ten film wspominam. A Man and a Woman, tak, to był fajny. Alma, jak ciekawą częścią z twojego życiorysu dla nas, dla Polaków także, gdzie jak ktoś mnie pyta, czy sama jak ciebie pytają, twoja praca w tym czasie gorącym Solidarności, bo to było i trochę niebezpieczne i trzeba było dużo politycznych dyplomacji. Jak to lawirowałaś? Na czym, powiedz tak z grubsza, jakie były właśnie te rysy tej pracy? To znaczy, pierwsze, muszę się powiedzieć, że komunizm w Polsce wyglądał dość inny niż, oczywiście są rzeczy, które są takie same wszędzie, ale wyglądało inny niż w Węgry, a specjalnie Czechosłowację i tej części niemieckiej. Także te ogólne pryncypy o uczciwość zawsze i między ci, którzy nas aresztowali od czasu do czasu, było dużo widoczne. Także to nie można powiedzieć, że ja muszę też klarować, że ja przyjechałam tam w czerwcu 83 roku. Także mnie nie było na ten początek Solidarność i nie było w czasu stan wojenny. I ja przyszłam tam na koniec, a stan wojenny już trzymali, to znaczy skończyli z wizytą papieża i potem już nie było tak dokładnie. Także nie wiedziałam ten najgorszy okres, ale jak ja byłam tam już było jakoś niebezpieczeństwo, ale to nie jest, jeżeli jakiś zachodni dziennikarz był załatwiony, zatrzymany, najgorsze co się zdarzało, to było kilka takich przypadków, był wyrzucony od kraju. Także nie boiliśmy się. Robiliśmy to, co należało robić. Oczywiście nic przeciwko kryminalną albo coś takiego, ale rząd nie chciał, że my idziemy do tego elektryka, nie chcieli, że filmujemy demonstracje, a oczywiście to były znaki, o co się naprawdę dzieje, a to, co jest naprawdę ważne pod tego warstwa, tej sytuacji, jak wyglądała od dnia do dnia. I mieliśmy oczywiście kontakty z różnymi księdzami w kościoły, oczywiście ksiądz Popiełuszko, który długo nie było potem, a też z innymi. Ja osobno sądzę, że nie jestem pewna. Ja może, że znałam kogoś w podziemiu, ale możliwe, że nie znałam. W tamtym czasem nie wiedziałam, kto jest kto do tej stopni. Ale wiem, że my dostaliśmy raz wywiad, który był robiony z Zbigniewem Bujakiem, to znaczy pytania dostarczone i potem to było robione przez kogoś tam w podziemiu i dostaliśmy wideo. Ta wideo pojechała od Polski w kieszeni od kogoś i potem była wyświetlona od Londyna i tak dalej. Było raz na przykład robiliśmy film od teatralny, to znaczy nie dokładnie teatralny, teatralno-kościelne sztuki Wieczernik, który był reżyserowany przez Andrzej Wajda. Oczywiście Wajda robił oficjalne filmy, ale to nie było w tej kategorii, także on nas prosił, kilka od operatorów, którzy pracowali dla ABC, on znał od filmu, byli jego operatorzy w różnych czasach. I wtedy my filmowaliśmy dokładnie to dla jego i potem to było montowane przez jeden naszego montażysta, który miał takie troszkę instrukcje, co zrobić, ale bardzo tak lekko. Także to było coś, co nie było potem sprzedano oczywiście, ale było w tym cyrkulowało około w kieszeniach ludzi jak wideo i tak dalej. I to było całkiem bezpłatnie robione, że po prostu udostępniliście sprzęt i tyle. Sprzęt i ludzi. I ludzi, tak. Tak. No i ci ludzie bardzo się cieszyli, że mają szansę robić coś takiego. To było te ostatnie czasy i ci oficjalni komuniści, z którymi miałam do czynienia,
nikt już nie był zapalony komunista. Nikt to robili, co mieli zrobić, ale to już nie miało to. Na pewno atmosfera na końcu II wojny światowej była totalnie inna, kiedy było pewny, tak słyszałam i czytałam, pewny entuzjazm i tak dalej, ale kiedy ja przyszłam i to, co ja wiedziałam, już tego nie było. Było tylko pytanie, ile ci powiedzą to, co się w ogóle dzieje, ile to, co mają powiedzieć. Alma, twoje, jak się wspomina, patrzę na swoją pracę, na kręcenia, na szac, na zdjęcia. Jakie było takie najbardziej outstanding, z czego byliście dumni? Jest absolutnie jedna. Kiedy papież przyszedł drugi raz do Polski, to znaczy pierwszy, który ja byłam, to było 83 roku w czerwcu, a potem przyszedł, mi się wydaje, że to było 88, ale może, że się mylę od roku, że to było 7, a nie 8. On przyszedł i oczywiście jak zwykle było te gigantyczne msze wszędzie. I to pamiętam która była w Gdańsku, na jakieś straszno wielkim terenem i ponad 1 000 000 osób tam było. I oczywiście mieliśmy kilka tam kamer, tak samo jak było dużo kamer zachodnich i też polska telewizja była tam. Oczywiście polska telewizja nigdy nie miała ujęcia, które pokazali jakiś znak za Solidarność. To jakoś oni nie widzieli. Także to było śmieszne. Ale to, co pamiętam najwięcej od tego, że jeden od naszych kumpla, który pracował kiedyś dla podziemnie, robił tam dla nich filmy, on miał wstęp, który inni nie mieli. I on potrafił być tam na scenie poza papieża i robił takie ujęcie fantastyczne. Przed nami papież, a przed jego to morze od ludzi, które tam stoją i słyszają jego. To było coś niesamowitego. I tego wieczór, jak my nadawaliśmy tam od tego samego punktu, jak nasi konkurenci w CBS-u i NBC i inni, oni wszyscy się dziwili, że my mamy to, a oni nic podobnego nie mieli. Pobiliście konkurencję. Absolutnie. Tak jak my dzisiaj chyba pobiłyśmy, Paulina, konkurencję, bo takiego gościa jak Alma, to naprawdę dziękujemy ci, że jesteś z nami oczywiście. Mówiłaś wprawdzie, że czułaś się tylko jak gwiazdka przy profesorze Balcerowiczu, bo zdecydowanie to nie... No, bardzo malutka gwiazdka. Także mini gwiazdka. Pełna podziwu dla profesora, zresztą tak jak my, bo mówię bez względu na linię polityczną, bo się można zgadzać czy nie, podyskutować jakieś tam punkty programu, ale niesamowita osobowość, także jesteśmy wdzięczni, że profesor razem ze swoją żoną Ewą Balcerowicz, z którą miałyśmy okazję też spędzić czas. Jest też profesor, oczywiście. I wiesz co, ja sobie myślę, że chyba trzeba powiedzieć Ewie Balcerowicz, że wiesz co mnie uderzyło, takie fajna para była z nich, wiesz, takie fajne, świetne, no na pewno jest, małżeństwo. Ona trzyma smycz, ale nie, to jest ważne, że przy każdym successful mężczyźnie, który osiągnie sukces, oczywiście. jest zawsze tak, kobieta. Sensowna kobieta, tak. Tak. Także, no cóż, czas naprawdę upłynął jak zbica, czas strzelił, my się żegnamy, my na tydzień, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Jolanta Ostrowska, Alma na jakiś czas, ale na pewno jak będziesz w Toronto z wizytą, to na pewno jeszcze będziesz tutaj. I Paulina Nozka. Prosty temat, światło, cień, implikacje i przenikanie. Wpływ księżyca na mój sen, słońca zaś na moje wstawanie. Mam nie byle jakie, bo południowo-zachodnie okna. Patrzę, czekam setki lat, dzień i noc i nic, nuda wielokrotna. Podobno każdy ma swój kawałek cienia. Brak cienia jest dowodem nieistnienia, lecz bez kawałka światła
na swój kawałek nocy po ciężkim dniu. Zamyka wreszcie oczy, lecz sen bez kawałka słońca. Nie ma końca, nie ma końca, nie ma końca.